Dlaczego powstał film Hot Shots 2? Proste. Skoro jedynka przy budżecie 26 milionów zarobiła ponad 181, no to włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal musi się zawsze zgadzać, więc nakręcono dwójkę. W miarę szybko powstało, bo jedynka to 91, dwójka to 93. Zaraz. Okej, tak już lepiej. Jedynka to 91, dwójka to 93. Rzeczywiście minęło bardzo niewiele czasu, ale dalej parodujemy. Będziemy dalej rzeczywiście robić wszystko, co trzeba. Tutaj widzę, że się oczywiście coś nie zgadza, no ale zaraz będzie wszystko jak najbardziej w porządeczku. Tym razem jedynka parodiowała Top Gun, tutaj będzie parodiowane głównie Rambo. Bo otóż okazuje się, że nasz główny bohater Topper Harley, oczywiście w tej roli powraca Charlie Sheen, żyje sobie gdzieś w jakimś odludziu, w jakimś kraju Ameryki Południowej, w ogóle nie chce się z nikim kontaktować, ale trzeba wyjść, trzeba się udać, jest misja ratunkowa, musi tam polecieć, musi uratować swojego byłego szefa, w tej roli Richard Crenna, który rzeczywiście podobną, jeżeli nie taką samą rolę miał w filmach Rambo. O tym będzie oczywiście za chwilę, no ale jak coś może nie wyjść, to oczywiście może się nie udać, to jak najbardziej się nie udaje. Wiadomo, prawo Murphy'ego. No i tutaj jest naprawdę pełno różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Zacznę może od obsady, bo jak mówiłem wcześniej, Richard Crenna występuje tutaj w tej roli. Jak najbardziej w tej roli również wystąpił w filmach Rambo chyba 1 do 3. Tak, bo w czwórce się już nie pojawił, no bo trudno darmo. I rzeczywiście była to zagwozdka, ponieważ no, on tak naprawdę gro swojej popularności zawdzięcza filmom Rambo 1, 2 i 3, więc skontaktował się ze Sylwestrem Stallone. Mówi, słuchaj stary, czy będzie ci przeszkadzało, jeżeli zagram w takim filmie, będę parodiował siebie. A Stallone mówi, słuchaj stary, jestem za, jeżeli tylko ci dobrze płacą, to jak najbardziej nie ma problemu, będzie bardzo w porządku. Kilka osób powróciło z pierwszej części, bo oczywiście wraca Topper, wraca jego obiekt westchnień. Pojawia się oczywiście Lloyd Bridges w roli prezydenta. Lloyd Bridges zawsze na czasie, zresztą jak oferta z Rębu zawsze na czasie. Sasi chyba pisał, tak? Rzeczywiście, więc jest dobrze. I tak naprawdę 2 minuty. Tak, 2 minuty w tym filmie pojawia się Rowan Atkinson, czyli powiedzmy Jaś Fasola. My go znamy bardziej jako Jaś Fasola, ewentualnie Johnny English. Taka to rzeczywiście. I co jest ważne w filmach Zaza, zwróć uwagę na drugi plan. Bo oczywiście to, że tam się będą dziać bardzo dziwne rzeczy na drugim planie, na drugim, trzecim planie, to jest oczywista oczywistość, jak mawia kabaret, bo to jest takie założenie oczywiście twórców, ale tam również, oprócz tego, że dzieją się dziwne, zabawne rzeczy, ma miejsce bardzo ciekawy, kulturowy, tak można powiedzieć, ewenement. Otóż mnóstwo aktorów, aktorek, którzy wtedy zaczynali, teraz są już gwiazdami. Więc jeżeli sobie przyjrzysz się dokładnie, to zauważysz, powiesz, to jest ona, a to on. Tak, jak najbardziej, bo akurat tak to rzeczywiście jest od zera do milionera, od pucybuta do milionera. Tak się mówi w Hollywood. I mnóstwo tutaj jest aktorów i aktorek, którzy zaczynały, a teraz są bardzo znane. I muszę powiedzieć, podoba mi się to, bo obsada jest rzeczywiście jedną z mocniejszych rzeczy. Film, no jak mówiłem wcześniej, skupia się głównie na Rambo, ale nie tylko Rambo jest parodiowany, bo ja tutaj mam listę i chcę również usłyszeć od Ciebie, jakie tam filmy udało Ci się znaleźć, bo ja mam Rambo 2, Zakochany Kundel, Ojciec Chrzestny, Nagi Instynkt, Pretty Woman, Pluton, Terminator 2, Gwiezdne Wojny, Home Alone, czyli Kevin sam w domu, a także Rapid Fire. To jest film, z tego co pamiętam, z Brandonem bodajże Lee, z Brandonem Lee. Więc rzeczywiście daj mi znać, jakie się Tobie udało znaleźć odnośniki. Niektóre są mniej subtelne, inne są bardziej subtelne. Chyba moją ulubioną, muszę powiedzieć, moim nawiązaniem jest w scenie na statku rzecznym. W tejże scenie Charlie Sheen spotyka Martina Sheena, no, swojego ojca oczywiście. Obaj powtarzają kwestie z filmów z czasów wojny w Wietnamie. Charlie powtarza kwestie z Plutonu, a Martin Sheen z filmu Czas Apokalipsy. Obaj wystąpili w filmie Wall Street, stąd ich powiedzenie na końcu: kocham Cię, Wall Street. Więc rzeczywiście to jest takie fajne pokazanie, że tak, jak najbardziej możemy to zrobić.
Możemy to fajnie pokazać. Ja w ogóle zapomniałem o filmie Działa Navarone. Nie wiem w jaki sposób, ale zapomniałem, bo cała scena na tym rzeczonym statku rzecznym. Rzeczony statek rzeczny. Przepraszam, bo nie dość, że jestem przeziębiony. Mam jeszcze aparat na ryju założony i próbuję takie łamanie językowe. Cudna sprawa. Cała scena na statku rzecznym, w szczególności spotkanie z wrogim patrolem, jest parodią sceny z około 29 minuty filmu Działa Navarone, aż do dialogów i ujęć kamery. Czyli nawet to, co było mówione i to, jak kamera nomen omen kadrowała, to jest jak najbardziej właśnie stąd. Była to również parodia sceny z Rambo, pierwsza krew, część druga, aż do dialogów i ujęć kamery. No także rzeczywiście dużo. I w ogóle podtytuł tego filmu to jest Hot Shots Part Dukes. Dukes, czyli hasło reklamowe było Just Dukes It. I jeżeli jesteś fanem filmów akcji, zwłaszcza kina kopanego, to możesz pamiętać, że w filmie Krwawy Sport Jean-Claude Van Damme wcielał się w postać Franka Dukesa, czy Duka, jak to woli, więc może to być dodatkowe puszczenie oczka, albo po prostu może być to rzeczywiście nadinterpretacja skrucha, który tak akurat sobie to wymyślił. W ogóle Charlie Sheen bardzo się tym wszystkim przejął i stwierdził, że będzie ćwiczył 8 godzin dziennie, żeby wyrzeźbić sylwetkę. No, to jest dopiero poświęcenie. Słuchaj, ja na 10 godzin idę do pracy, a on 8 godzin na siłowni. Piękna sprawa. Uznał on, że byłoby mu wstyd, gdyby na premierze filmu musiał siedzieć wśród śmiejących się ludzi, którzy oglądają go na ekranie w stroju kąpielowym. No więc rzeczywiście tak jakoś to mu wyszło i tak akurat chyba rzeczywiście to miało ręce i nogi. Czy film śmieszy? Bo to jest najważniejsze przy okazji komedii, a parodie ostatnimi laty udowodniły nam, że no niekoniecznie jest dobrze. Tak. Film śmieszy. Niektóre żarty się niestety zestarzały. Bo na przykład nie będę mówił kontekstu, ale powiem tylko w ten sposób. Czy pamiętasz drugie imię Hillary Clinton? Jeżeli nie pamiętasz, no właśnie, a tutaj jest akurat wiele bohaterek ma imię umiejscowione w ten sposób, że to jest dokładnie drugie imię, bodajże Ronda, czy Rashonda, czy Randa, jakoś tak, drugie imię Hillary Clinton, a wtedy akurat w latach 90. Hillary Clinton była popularną osobowością, no w końcu żona prezydenta, byłego w tym momencie prezydenta Billa Clintona, więc takich rzeczy jest dużo, no i no siłą rzeczy znowuż, ależ naprawdę dzisiaj, cytując Mela Brooksa, ale redundancja. Takich motywów w tym filmie jest całe mnóstwo i no ja wiem, że oni głównie robią filmy na rynek amerykański, no ale to też to jest taka ich hipokryzja, bo robią film na rynek amerykański, wrzucają te wszelkiego rodzaju odnośniki, po czym film na przykład wysyłają do Chin, do Europy, do Azji i tak dalej i film nie zarobił tutaj pieniądzurów. Ale jak to tak? No, skoro obstawiasz głównie na rynek amerykański, to nie bądź zdziwiony, że tak się dzieje. Ale rzeczywiście dużo tych żartów, które tam były wpisane gdzieś tam w kontekst kulturowy, w kontekst polityczny, no niekoniecznie śmieszą. Ja oglądając ten film, bo akurat tak tydzień po tygodniu oglądaliśmy 1 i 2 wraz z moją córką, musiałem pauzować i pewne rzeczy jej tłumaczyć. Mówić, o proszę bardzo, tutaj się działo to, a w latach 90., kiedy ten i rzeczywiście tak to wyglądało. Pewnie za dużo, naprawdę pewnie za dużo. Tak samo jest z żartami. Ja rozumiem do pewnego momentu, ale już kiedy dostajemy to po raz drugi, trzeci, czwarty, czasami jest za dużo. W filmie powinna być zachowana arytmia, wiesz, śmiejemy się bardzo, mamy 2-3 minutki odpoczynku, a kiedy przez 20 minut masz żart za żartem, no nie zawsze to wychodzi. No wyszło jak najbardziej z tym kurczakiem, czy z tą kurą, którą widzisz, kiedy to w jednej scenie Tupper Harley, ponieważ skończył mu się strzały, to akurat używa kurczaka. Można tak oczywiście. Dodatkowo jest to film bardzo brutalny, jak zresztą sami twórcy, oczywiście o tym filmie, w filmie jest mowa. Jest to film bardziej brutalny niż Robocop, jest to film bardziej brutalny niż Pamięć Absolutna. Oba oczywiście w reżyserii Paula Verhoevena. Także rzeczywiście bardzo ciekawa produkcja. Jeszcze jest jedna jest parodia, o której zapomniałem, aczkolwiek troszeczkę już mówiłem wcześniej, czyli Part Dukes, czyli Dukes It. Jest scena na początku właściwie, bo to jest jedna z pierwszych scen,
gdzie no Tupper, jak już mówiłem wcześniej, sobie siedzi tam w jakimś kraju południowoamerykańskim i bije się. I Tupper zamierza pięści, ma takie owinięte sznurem, zamierza pięści w sosie karmelowym i żelkach. A jego przeciwnik zanurza pięści w kleju i potłuczonym szkle. Jest to oczywiście parodia filmu Kickboxer z Jean-Claude'em Van Damme. Co prawda krwawy sportowy Frank Dux, ale tutaj no, powiedzmy jakieś tam oczko jest puszczone. Też nie było najgorzej, jeżeli chodzi o kasę, bo przy budżecie 25 milionów dolarów, czyli delikatnie mniejszym niż jedynka, film zarobił ponad 133 miliony. Więc całkiem przyzwoicie trzeba powiedzieć. No i oczywiście była planowana trzecia część, no bo oczywiście musiało być tak. Hot Shots Part 2, chyba tak się to mówi. To po francusku dobić nam się, ale oczywiście nie. Mój francuski się niespecjalnie. Paris Saint-Germain, tyle mogę powiedzieć. I ta część miała się ukazać latem 1995 roku, czyli całkiem sensownie, bo 1 91, 2 93, 3 95. Co 2 lata jest czas. Jednak projekt został anulowany po tym, jak Charlie Sheen odmówił z powodu wcześniejszych zobowiązań związanych z kręceniem filmu Terminal Velocity. To jest z tego co pamiętam taki akcyjniak chyba z Nastazją Kinski. Może mi poprawić, ale czy to był dobry pomysł, żeby wystąpić w Terminal Velocity, a tutaj? Powiem Ci, takie pytanie zadam Tobie i odpowiedz mi w komentarzach, jakbyś mogła. Czy kojarzysz film Terminal Velocity? I właśnie odpowiedź na Twoje pytanie, na to pytanie, Twoja odpowiedź nomen omen terminuje, pokazuje, czy to była dobra decyzja. Wydaje mi się, że akurat Charlie Sheen jest ta osoba, która wielokrotnie udowodniła, że w swoim życiu wiele podjął błędnych decyzji aktorskich. Wiele takich akurat uczynił, chociażby 2,5 jest tego najlepszym przykładem, a w tym momencie, no, co tu dużo mówić, 31 lat, w momencie nagrywania tej recenzji, 31 lat od premiery filmu Hot Shots część druga. Charlie Sheen praktycznie rzecz biorąc aktorsko nie istnieje. Jeżeli mówimy o nim, to tylko i wyłącznie o rolach z lat 90., może rzeczywiście o serialu 2,5, a szkoda, bo rzeczywiście potencjał był duży, zresztą w ciekawych filmach występował. Ale czy mogę polecić Tobie Hot Shots część drugą? Oczywiście, że tak. Mogę jak najbardziej. Widzisz, tutaj mam ustawione Czy leci nami pilot, czy chociażby ten film, gdzie tam Leslie Nielsen wcierał się w rolę porucznika Drebina. To jest wszystko twórczość ZAS, czyli Zucker, Abrams i Zucker, producenci oraz reżyser. Jeżeli nie było Ci dane zobaczyć Hot Shots 2, słuchaj, ja w Hot Shots 2 widziałem w kinie. Tak dawno to było, że... Ale pamiętam, to były czasy, kiedy oglądałem Hot Shots 2 i bodajże rok wcześniej albo rok później był Kevin Sam w Nowym Jorku, więc też pamiętam. W każdym razie wrzucę w opisie, tak już przypięty do komentarzu link do tegoż filmu, możesz sobie go kupić, zobaczyć, czy rzeczywiście po tych 30 kilku latach film się nadal fajnie ogląda. Tylko mówię, są pewne żarty, które mogą urazić młodszą widownię, więc do młodszych nie. Ale jeżeli rzeczywiście masz poczucie humoru, jeżeli rzeczywiście lubisz bawić się z siebie i nie obraża cię to, że twój kotlet kiedyś był, twój stek kiedyś był zwierzęciem, no to jak najbardziej możesz sobie obejrzeć. A na tej liście pewnie, że tak, jest dużo więcej komediowych recenzji. Obejrzyj, bo warto.